ktoś tu poszedł na prawo i walnął w tą barierkę taką. Żeby nie było za łatwo, to się kazałam, że wjechałam nie w tą bramę. Ładujemy się w bramie równoległej, ale tutaj się nie wykręcę, więc muszę wyjechać stąd do tyłu. W związku z tym, że łatwiej wiadomo jest na drogę wyjeżdżać w takich sytuacjach na lewą stronę, no to będę wcechować do drugiej bramy. Kurde, jestem w połowie drogi i za pierwsza jakaś jest żółtka, nie? Przecież... Ciągle ta osobówka sobie pojedzie i wycofamy dalej. Tutaj są tylko światła, a druga brama jest jakieś 100 metrów dalej tylko, więc spoko. Dobra, idę zobaczyć, bo może zbyt tak sobie, żebym zaś nie przywaliła budynek. Zimno dzisiaj jest, niestety. Wieje mocny, zimny wiatr. Wojna trwa. A my idziemy walczyć. Załadunek w trakcie, pudełka super lekkie, także nie trzeba spinać. Ja w tym czasie sobie posprzątam też przyczepę na drugi załadunek. Bo jeszcze po Solinie tak trochę jest takiego kurzy i błota, to akurat mam czas, pozamiatam. No niestety teraz już będzie Köln i korki. Jechaliśmy tą drogą wcześniej, ale musieliśmy tutaj przyjechać, bo byłam generalnie gdzieś tutaj, nie? Ale trzeba było przyjechać wcześniej, bo tak wynika z kolejności rozładunku to raz. Ale dwa przede wszystkim, że tu już zamykają, a tam jeszcze jest otwarte. To jedziemy. To było tylko 60 km, ale był śnieg, deszcz, korek, słońce, było wszystko. Jesteśmy na przełomie lutego i marca. I zatem wychodzi na to, że w marcu jak w garcu. Idę się meldować. Jak to niestety czasami bywa w piątek, nie wszystko idzie zgodnie z planem, ale i tak nie ma źle, bo jestem na spedycji, gdzie generalnie widać, że troszeczkę schodzi załadunek, przynajmniej w piątek po południu. Firma jest nie za wielka, więc kazali mi wyjechać, bo nie mają wolnych ramp, ale tutaj na ulicy też za bardzo nie ma gdzie stać, ale ich poprosiłam, bo mam jeszcze tylko niecałe 2 godziny czasu pracy. Ustawili mnie tutaj z boku gdzieś i powiedzieli, że jak się tylko rampa zwolni, to mi dadzą rampę. Będą coś kombinować, więc bardzo fajnie, bo to się rzadko zdarza, tak, żeby w takiej firmie powiedzieli, że się postarają coś zrobić, żeby pomóc. Normalnie zazwyczaj mówią, że to nie ich sprawa, czas pracy i żeby zadzwonić do szefa. Moja szefowa o tej porze już nie odbiera w piątek po południu, więc musiałam sobie sama poradzić. A najważniejsze jest to, że jak się podstawię pod rampę, mogę już pod nią zostać, bo raczej wątpię w to, że skończę rozładunek w moim czasie pracy, także spoko, bo po prostu stawię się pod rampą i mogę już kręcić pauzę, mogę iść spać. W nocy sobie wstanę, czy tam nad ranem i pojadę już w kierunku Hiszpanii. Hej. Żeby nie był wielki. Albi jest mały, przeżyjemy. Tak, przeżyjemy. Nawet grzmi. Dziś było wszystko oprócz jedzenia. Wiecie, że ja dzisiaj jeszcze nic nie zjadłam? Taki jakiś dzień. Wstałam o 3:00, wykąpałam się. Pojechałam na rozładunek, później załadunek i teraz drugi załadunek i jeszcze dzisiaj nic nie jadłam. To jest godzina 5 prawie. No, czasami tak bywa. To jest post. Czy wolałabym się od razu załadować? Absolutnie tak, ale w tym wypadku zrobiłam sobie jedzenie i w końcu zjem dzisiaj, więc nie ma źle. Tylko troszeczkę się jednak obawiam, bo zazwyczaj jak się odgrzewa jedzenie, jak się czeka na załadunek czy rozładunek, to jak jest gotowe, to akurat wtedy przychodzą, żeby podjechać pod rampę, więc troszeczkę się obawiam, bo nie przyszli, no ale nic. Jeszcze mam godzinę czasu pracy, może akurat w tym czasie przyjdą, oby. A ja w tym czasie zjem. Wiecie co? Zjadłam, odpoczęłam i akurat jest rampą. Mam drzwi otworzone, to już w ogóle nie widzę, mi to idzie. Dobra, idę podnieść i tak dalej. No i mamy. Papiery już są załatwione. Drugi ładunek to niestety ale ADR-y, czyli substancje niebezpieczne. Widziałam już kategoria tunelu E, czyli wszystko po prostu, wszystko. No nic, teraz mogę zmyć makijaż i spać.
Tak sobie od razu patrzę z ciekawości, co to ja wiozę i jakie mam klasy. Czyli tak, mam tutaj cały czas trójkę, 8. Czyli teraz sobie nawigację od razu zaznaczam, wiecie? Czyli tak, to jest 3, materiały ciekłe i 8, to jest żrące i kategoria D na E wszędzie, no to wszędzie. Czyli to wszystko normalnie, oczywiście Lierz dookoła. Paryż można tylko całkiem dookoła. No w sumie ta droga będzie spokojniejsza. A, zobaczę jutro. Łącznie 2000 km. Dobry, pauza skończona, można się zbierać i jechać dalej. Zostaliśmy już na firmie sami, wszyscy odjechali. Ja oczywiście spałam pod rampą, bo skończył mi się czas pracy. Nawet nie odjechałam spod rampy. A więc teraz pora się zebrać i jechać. Słyszycie? Ptaszki śpiewają. Ostatnia rzecz do zrobienia. Podpisanie wszystkich papierów. Trochę mam tych cemerek. Prawidłowo uzupełniona CMR-ka jest super ważna, bo ma ogromny wpływ na ubezpieczenie, a mianowicie na wypełnienie wypłatę z ubezpieczenia. Kurde. No w przypadku czegokolwiek. Generalnie to jest super ważne, żeby mieć wszystko w CMR-ce tak trzeba. I ostatnia. Teraz przed nami 2000 km. W większości będę mieć na ADR-ze. Pierwszy rozładunek jest w Hiszpanii bardziej północny, drugi w Madrycie. Także good to go. Włączamy tryb nocny i jedziemy. Zjechałam oczywiście po to, żeby wbić Belgię w tachograf, takie przepisy. Teraz na każdej granicy trzeba stawać i wbijać tachograf kraj, do którego się wjechało właśnie. Teraz jeszcze jestem po niemieckiej stronie, więc dosłownie muszę tam przyjechać, ale skoro już jestem na stacji, to sobie skoczę do toalety. Normalnie wracałabym już z kawą, ale ostatnio doszłam do wniosku, że piję zdecydowanie za dużo kawy i wcale to nie służy mojemu zdrowiu. I postanowiłam sobie zrobić detoks od kawy, albo przynajmniej zmniejszyć ilość pitej kawy, ale już mam pomysł, czym sobie ją zastąpię i dzisiaj będę próbować i zobaczymy, jak będzie działać. Ale póki co jedziemy. 7 godzina. No i od tej pory jedziemy już cały czas bez zatrzymywania się, z tego względu, że jesteśmy na szlaku do Anglii. No jak wiadomo, problem z imigrantami włamującymi się do ciężarówek, do naczep wciąż istnieje, więc no, nie będę dawała miejsca ani okazji na taką sytuację, więc lepiej po prostu jest się w ogóle nie zatrzymywać. Także dopiero jak sobie zjedziemy w kierunku Paryża, to wtedy gdzieś tam się zatrzymam, bo mam już prawie 2 godziny jazdy. O, śmigiełka, tak, był tutaj taki szwerpas, no. Ja tutaj też stałam kilka razy ze śmigłami, swego czasu, jak woziliśmy w 2016, jakiś windpark właśnie na Belgię. Chyba 7 kompletów przywieźliśmy tutaj, tak sobie przypominam właśnie, że staliśmy często na tym. Windpark był ciekawy, pamiętam, że raz wjechałam w kopkę gnoju, do tej pory to pamiętam, moim Goldhoferem ze śmigłem, bo było ciasno po prostu, jeździliśmy tymi dróżkami od wiatraka do wiatraka i była wiosna, mniej więcej tak samo jak teraz, albo może trochę już bardziej zaawansowana wiosna. No i w którymś momencie było ciasno i była taka wielka kopa gnoju, no i mój pilot nie zauważył, w pewnym momencie powiedział, wiesz co, i woda stój. No i właśnie tak wyszło,
że to nie wyglądało ładnie. Najgorsze było to, że było bardzo daleko do domu. Było ponad 1000 km, a my jeździliśmy sobie na weekendy do domu. Jak mieliśmy weekend 48 godzin, a trzeba było jechać w jedną stronę 1200 km i później drugą stronę 1200 km, to w domu zostawało 24 godziny. Tak więc no, czasami po prostu zostawaliśmy i sobie jeździliśmy co drugi weekend. Ale tak właśnie jest w transporcie projektowym. Gdy się zaczyna projekt, to tak by się jechało w jedną długą delegację. I powoli dojeżdżamy już do granicy belgijsko-francuskiej. Tutaj na tej granicy, zaraz za granicą trzeba zjechać na zjazd. Nie wiem, czemu to służy, ale zobaczycie sami. No i zbliżamy się do granicy. Bardzo charakterystyczny punkt. Chyba każdy kierowca jeżdżący na międzynarodówce, gdy zobaczy tą statuę, ten posąg po lewej stronie, od razu będzie wiedział, gdzie to jest. O, i znak. Widzicie ten znak po prawej? Imigranci wsiadający. Na granicy spoko, bo widzicie, że jest miejsce, że można od razu sobie stanąć, wbić i pojechać dalej. Czasami jak się wjeżdża jakimiś mniejszymi granicami, to jest tak, że kiedyś na przykład pół godziny jechałam, zanim mogłam bezpiecznie stanąć. Oczywiście mogłam gdzieś stanąć na pasie awaryjnym, gdzieś na rozpędowym, ale to jest bez sensu. Co, urządzenie już jest? Nie, jeszcze jest belgijski, czyli jeszcze nie jesteśmy we Francji. No i to już jest oczywiście Francja. Znak był na wysokości parkingu, więc nie widzieliśmy. O, i znowu śmigiełka. No, to widać, że to są ile? 3 tunele rozciągnięte. 4. Coś takiego. No, jakieś 60 to będą. Bez tasa. Się woziło takie. To były czasy, co? Z tymi śmigłami. Pamiętacie, jak ja woziłam śmigła? Ale wiecie co? Gdybym teraz miała wrócić na gabaryty, ale na zasadzie pracować dla kogoś, to już bym nie wróciła. Gabaryty mi się dalej podobają, ale jak już jeżdżę własną ciężarówką, powiem wam, że za żadne skarby świata nie poszłabym już pracować teraz dla kogoś. Jezu, nigdy. No i mamy korek do tego zjazdu, o którym wam mówiłam. Rzecz jasna, żadna kobieta nie traci czasu w korku, tylko go wykorzystuje. Będzie makijaż. I akurat korek się skończył. No nic, tylko puder nałożyłam, ale to już lepiej. I patrzcie, stoimy, to jeszcze będzie tuż. Czemu ma służyć ten zjazd tutaj? Szczerze powiedziawszy, nie wiem. Dla mnie osobiście nie ma on sensu. Chociaż dzisiaj widać, że ktoś jest i kontroluje, bo zazwyczaj jest tak, że przynajmniej jak ja przejeżdżałam wcześniej, to po prostu przejeżdżałam i nikogo nie było tam na posterunku, powiedzmy, więc ciężko mi powiedzieć, ale to, że dla mnie nie ma to sensu, to nie znaczy, że nie ma to sensu ogólnego. Na pewno jakiś ma, skoro jest. No, dzisiaj są ludzie tutaj, oficerowie. No, także jak widzieliście, tylko że do Rądka zjechaliśmy, zawróciliśmy z powrotem na autostradę. Oczywiście nie było żadnej kontroli. Nie było żadnej kontroli paszportów covidowych. Zresztą powiem wam szczerze, że odkąd zaczęła się pandemia, na wjeździe do Polski były kontrole tylko na Olszynie, pamiętam, ale to takie, wiecie, były kontrole, wystarczyło pokazać kartę kierowcy i nas puszczali dalej. Oczywiście kontrole dla osobówek były. Te korki, które były całe stworzone, to przez to, że były właśnie kontrole, ale jeżeli chodzi o nas, o zawodowych, to nie. Dobra, bo mam 4,16 jazdy i akurat 12 km do stacji, chwila, moment i robimy pauzę. No. Patrzcie, dosłownie już zgasło. No tutaj wam pokażę. Ale zakurzone wszystko. Widzicie? Dosłownie 4,30, które jest dozwolone. Chyba go robię dzisiaj. No dobra,
To mamy już wszystko. W związku z tym, że to ma zastępować kawę, albo dobra, pierwsze zróbmy warzywa. Do tego jabłko. Do tego cytryna. Szpinak. O, za dużo tego jabłka. Jarmuż. Trochę miodu. Miód jest od mamy i od taty. Z domowej pasieki. Macza i guarana. Te nastroje wojenne tak mi się udzielają, że nie mam ochoty na maczę. Tylko raczej na guarany. No i co? I tyle. Troszeczkę wody na początek. Blender. Ten mój blender to już przeszedł ze mną, nie wiem, wieki. Gdzie on nie jeździł? Ile on śmigieł przewiózł ten blender? Dobra. Dobra, jest już woda. Teraz tylko tak bardzo delikatnie pomieszam. No i dobra, nie mam do czego przelać. Próbujemy tak. O, chyba. Ten skład trzeba dopracować. Dobra, zrobiłam to, wypiję. Wydaje mi się, że to jarmuż tak popsuł smak. I guarana też, jednak chyba matcha będzie lepsza. A to jest backstage pracy influencera, czyli tu się robi coś do jedzenia, trochę się je, a resztę się składa wideo. No, tak to jest. W końcu praca do praca, nie? Patrzcie, puste i nie wylałam, wypiłam, naprawdę wypiłam, od razu umyłam, albo czekaj, tak zamknę. Blender. No nic, trochę to zajmuje, żeby ogarnąć. Pokażę Wam, gdzie jesteśmy. Na stację, bo jak się opiłam, to wiadomo, że teraz za chwilkę będzie kibelek, ale ujechaliśmy już tyle. Widzicie, tu są Niemcy i my startowaliśmy mniej więcej o tutaj, w tych okolicach. Już przyjechaliśmy tutaj Kolonię dołem, Belgia za nami oczywiście i jesteśmy już przed Paryżem. Jedziemy przez Paryż. Jedziemy tym najbardziej zewnętrznym ringiem, oczywiście przez moje ADR-y. Paryż w ogóle, widzicie, ma tak jakby 3 ringi, nie? To jest ten najmniejszy. Tu jest ten średni, którym się zazwyczaj jeździ, na którym jest całe mnóstwo tuneli. No i ten jest taki, to nie jest tak, że to jest taka jedna droga zbudowana ładnie dookoła. Generalnie to jest N104, ale widzicie, ona taka jest śmieszna. Tu kawałek tak przechodzi, tu tak, tu tak, tu tak. Także jest dużo zjazdów na tej drodze, trzeba dużo jeździć tam i z powrotem, powiedzmy. No ale tak to wygląda. Lotnisko Charles de Gaulle. Tak, jedziemy. Dokąd dzisiaj dojedziemy? Zobaczymy. Najważniejsze jest to, żeby Paryż przyjechać, ale zakładam, że gdzieś koło Orleanu staniemy już na weekend, bo jest sobota. Cały parking zawalony też. Powiem Wam, że nie wiem, jak to będę dzisiaj miała ze staniem. Chociaż to być może też jest kwestia tego, że wszyscy stoją przed Paryżem, bo mają rozładunki. Poniedziałek, czy tam załadunki. Mam do wykorzystania 10 godzin jazdy dzisiaj. W tej chwili mam już 6, czyli 4 jeszcze mogę jechać. Spokojnie Paryż powinniśmy przyjechać. Jest godzina 12:46. Nawigacja nie pokazuje żadnych korków. Dzisiaj ruch powinien być troszeczkę mniejszy niż w dni robocze o tej samej porze. Kolega mi teraz podesłał właśnie wideo, jak stoi gdzieś tam w Niemczech na weekend i mówi, że przyjechało dużo zestawów polskich firm transportowych, takich typowo firm, w których strzelają z 80% kierowców to Ukraińcy. No i właśnie chodzą dzisiaj od rana po ciężarówkach, co przyjeżdżają, pytają się, czy Polak, czy Ukrainiec. Jakiś autokar podjechał, no i widać, że się wypakowywali i się zbierali, no i oczywiście nie wiem na pewno, ale być może mają zmianę, a może się zebrali i jadą na wojnę. Jezu, straszne to jest. No dobra, zróbmy coś trakarskiego w końcu w tym filmie. Sprawdźmy, ile zajmuje przejechanie dużym ringiem Paryża w sobotę o 13:00. Jest dokładnie za 3:13, więc ustalmy, że dla zaokrąglenia jest 13:00. Wjeżdżamy na bramki północne. Jesteśmy na wysokości prawie że lotniska Charles de Gaulle. Kto policzy, ile jest bramek? Jest ich dużo. Strzelam jakieś 25. Nie wiem, ale powiem Wam szczerze, że wciąż nie znoszę tych bramek ciasnych z tymi murami. Zawsze się boję, że naprawdę w końcu sobie któryś zderzak albo lusterko albo coś przyhaczę, bo jest mały luz. I tu, i w Hiszpanii, wszędzie na południu. We Włoszech chyba najgorzej.
Gazujemy na południe. Dochodzi już druga, a no nie jesteśmy nawet jeszcze w połowie ringu Paryża, ale chciałam Wam tylko pokazać tutaj te znaki. Widzicie? Jest jasno oznaczone, gdzie można jechać, a gdzie nie jest ADR-em. Chociaż tak sobie myślę, że z drugiej strony, gdyby zinterpretować tamte znaki tak dosłownie, to w zasadzie może by chodziło tylko o materiały wybuchowe. Ale nawigacja, gdy tam stawiłam łatwopalne, no już mnie nie chciała puścić tamtędy. No więc tak, Paryż to jest bardzo charakterystyczne miasto pod względem kultury jazdy. Oczywiście jest to miasto super wielokulturowe i zjeżdżają się tutaj, mieszkają ludzie całego świata, z wielu kontynentów, z przeróżnych krajów, o przeróżnej, diametralnie różnej nieraz kulturze jazdy i to tutaj absolutnie widać, bo widać, że tutaj się mieszają różne kultury jazdy. Nie jest tak jak w Istambule, gdzie wszyscy jeżdżą naprawdę kaskadersko, ale wszyscy potrafią jeździć kaskadersko i dochodzi do tego, że w godzinach szczytu, gdy jest naprawdę dużo samochodów na drodze, na dwupasmowej drodze nagle się robi 3-4 pasy ruchu. Jest super ciasno, ale ten korek, ale ten ruch kompletnie nie stoi, on cały czas się porusza i nie ma żadnych wypadków. Jak jeździłam trochę po Istambule w ramach nagrywania mojego programu Przygody Trackerki, byłam w szoku, bo nie widzieliśmy z ekipą ani jednego wypadku, ani jednej stłuczki, a dosłownie w którymś momencie, jak jechaliśmy taką drogą jak tutaj, jakaś ciężarówka, taka solówka przegapiła sobie zjazd i normalnie cofała pół pasem awaryjnym, pół tym już wiecie, wolnym dla ciężarówek i wjeżdżała w wjazd, nie? I to w poprzek stanęła, żeby wjechać w ogóle. Więc takie rzeczy, jakie widziałam w Istambule, nie widziałam nigdzie. No właśnie, w Paryżu jest trochę podobnie, tylko nie wszyscy mają te umiejętności. Tak, kierowcy na przykład angielscy lubią ustępować pierwszeństwa, inni z kolei się lubią ryć i wymuszać pierwszeństwo, tak właśnie tutaj to wszystko się miesza i wynik jest taki, że jest bardzo dużo stłuczek. Także jak się jeździ po Paryżu, trzeba się skoncentrować. Ja w ogóle nawet muzykę włączyłam, tak w tym czasie takim, że jestem trochę zmartwiona tą wojną całą. Zresztą popełniłam ostatnio błąd i plandekę sobie przerysowałam. Co prawda ktoś mi dawał znaki, no ale wciąż ja już tyle jeżdżę, że powinnam wiedzieć, że takim ludziom nie należy ufać, którzy sami nie jeżdżą. No i generalnie to ja sobie jeszcze włączyłam kamerę tutaj, którą mam na lusterku, to właśnie, żeby widzieć, co się dzieje obok mnie, bo wiadomo, tam są martwe punkty. O kurde, nie przykleiłam swojej tej tabliczki z martwymi punktami, zapomniałam. Ajaj, no nic, staniemy, to zrobimy to. No, więc oprócz różnorakiego stylu jazdy dochodzą tutaj jeszcze skutery. Skutery, które też jeżdżą ekstremalnie, no i też trzeba na nich okropnie uważać. Oni czują się naprawdę nieśmiertelni. Tak mi się w ogóle też przypomina jeszcze z takich sytuacji śmieszno-dramatycznych, jak to właśnie w Paryżu pierwszy raz widziałam taką sytuację, która wcześniej była dla mnie trudna do uwierzenia, ale generalnie to było tak, powiedzmy, 3 kierunki, które się rozdzielały. Także 2 pasy gdzieś tam schodziło na lewo, 2 pasy na środek i 2 pasy na prawo. Jechał gość jakąś taką furgonetką, o, ale ktoś tu poszedł na prawo, joj. Jechał gość furgonetką i kompletnie nie wiedział, gdzie ma jechać. Czy ma zjechać, czy ma jechać dalej na wprost. I tak zjeżdżał pomiędzy tymi pasami raz na lewo, raz na prawo, że aż w końcu w ostatnim momencie walnął w tą barierkę taką plastikową, rozdzielającą autostradę. To niemożliwe, wydaje się być, ale ja to naprawdę widziałam. I wiecie co, jak jeździłam na gabarytach, to ostatni raz takie coś widziałam na S3, na tej nowej S3, która nocami jest kompletnie pusta. Też widziałam taki przypadek, z tym, że już jak jechaliśmy, mijaliśmy, to samochód po prostu stał w tych barierkach, w tej barierce, czyli już było po zdarzeniu, ale też wjechał ktoś dosłownie w barierkę, rozdzielającą 2 pasy na zjeździe. I to się zdarza dosyć często. Ja chyba tak łącznie widziałam ze 4 takie zdarzenia. I właśnie w tej chwili zjeżdżamy już na 10 w kierunku Bordeaux. Generalnie jesteśmy na południu Paryża,
Jest godzina 14:34, wyjeżdżaliśmy, była 12:57, także zaokrąglimy sobie już też do 30, więc wychodzi na to, że w sobotę lekko po południu zajęło nam 1,5 godziny, żeby przyjechać z północy na południe Paryża. Jak widzieliście, ring jest dosyć poszatkowany i skomplikowany. Nie jest to ring typu Orbital Londynu, czy też ring Berlina, no ale jest. Ale jest, jak się załaduje Adera, to wiadomo, że można sobie spokojnie jechać, trzymać się drogi N104 i można się nie stresować, że coś po drodze wyskoczy, nagle jakiś tunel czy coś. A ja tymczasem mam już 7,54 jazdy na dziś, więc no, gdzieś sobie stanę na pauzę i myślę, że dzisiaj wykorzystam sobie 10. dodatkową godzinę jazdy, bo normalnie w Europie mamy 9 godzin jazdy dozwolonych. A 2 razy w tygodniu można przesunąć sobie, przedłużyć do 10 godzin, tylko że trzeba mieć tą jeszcze drugą pauzę zrobioną, tak żeby nie przekraczać tego przepisu dopuszczalnej długości jazdy, który wynosi 4,30. To co? Pauza. Sobie poglądam parkingi na trasie, jak tam wyglądają, bo mam 8,36 jazdy, czyli tak jeszcze spokojnie godzinę 10-20 mogę pojechać do 10. Zobaczymy co w obrębie. Co jest w moim zasięgu fajnego? Mam, patrzcie, parking, ma dobre opinie. Widać, że jest bardzo dużo miejsca, więc myślę, że będzie spoko. I mamy do niego 89 km, czyli godzina troszeczkę jazdy. Piszą, że no dobre opinie ma ten parking. Ma prysznic. O, nad kamery ma, wow. Potem sobie poszła na stację, zjadła jakąś tartaletkę cytrynową albo malinową, ale w ogóle nie mam apetytu. W ogóle nie mam apetytu, żeby cokolwiek jeść. A pauza minęła, napisałam posta, zrobiłam zdjęcie, jeszcze nic nie publikowałam. Może mi przez tą godzinę coś przyjdzie jeszcze lepszego do głowy. Zawsze jak piszę jakiegoś takiego posta i od razu publikuję, to później żałuję, że od razu opublikowałam, bo jeszcze coś mi przyszło po kilku godzinach, coś fajniejszego. Muszę wam powiedzieć, że to jest chyba jedna z bardziej mylnie zorganizowanych, chaotycznie, stacji benzynowych, bo jak tutaj stoję akurat w tym miejscu, to kilka osób szło i wracało się, to tu, to tam i się obracało dosłownie w kółko, jakby się znaleźli w jakimś zaklętym miejscu i nie wiedzieli w ogóle, gdzie chcą iść. Znaczy pewnie wiedzieli, gdzie chcą iść, tylko nie wiedzieli, jak dotrzeć. Także kilka osób tak zrobiło, których sama osobiście widziałam. 2, że jeden samochód, jakaś para w kółko, zrobiła 3 kółka dosłownie, tak w miejscu, bo nie wiedzieli, gdzie jechać. Widzicie, sama skupiałam, czy to jest to, czy nie. To była taka dosyć ciasna dróżka, jak na wyjazdową, ale dobra. No i było widać, że ci ludzie się czuli głupio, bo szli i nagle wydawało mi się, wychodziło na to, że idą w złym kierunku. To jest typowy francuski parking, że człowiek już sam nie wie, gdzie jest. Także Bolivii ostatnia godzina tej jazdy w tym tygodniu. No nic, jedziemy. Pogoda piękna. 11 stopni. Byle były miejsca, no ale chyba będą. Będziemy robić jakieś pewnie 36 godzin pauzy, albo nawet i nie w zasadzie, bo pewnie sobie wystartuję w nocy, żeby przyjechać Bordeaux jeszcze przed porannym szczytem. My zobaczymy, jak będzie szło. Na razie trzeba dojechać i znaleźć bezpieczne miejsce. Trzeba ogarnąć Volvusia przede wszystkim. O kurde, ale będzie. O nie. Wiecie co? Bo z tej Soliny przyjechałam do rodziców, od razu robiłam prania, ale trochę tych prań było. I nie wszystko mi wyschło tak na 100%. Wiecie, niektóre rzeczy były wilgotne i ja to wszystko spakowałam do torby, oczywiście, i z myślą, że przyjadę i sobie rozłożę w aucie i sobie to doschnie. I ja tego nie rozłożyłam. Ups! Ale torbę odsunęłam, to może chociaż trochę. No wiecie, przyjechałam dosłownie na 24 godziny do domu.
i widzę dla siebie miejsce. Obczaiłam sobie już tą stację na widoku satelitarnym, oczywiście. I stwierdziłam właśnie, że nie chcę stać tutaj. Bo też po ostatniej mojej przygodzie, jak mi pocięli plandekę, doszłam do wniosku, żebym stała tak troszeczkę bardziej na środku, w sensie lewa, prawa wolno, a nie pomiędzy autami, znaczy z jednej strony, to może nikt by mi nie pociął tej plandeki, bo byłoby za bardzo na widoku. Więc widziałam właśnie na widoku, że wszyscy tutaj stają w tym pierwszym rzędzie, a jest drugi równoległy, który być może będzie bardziej pusty. Tak, dobra, pojedziemy sobie na sam koniec. O, ktoś tu pakuje. O, tam są takie fajne miejsca. Chyba o tamto mi chodziło, nie? Na samym końcu właśnie. Będzie najbliżej do stacji. Ej, źle zrobiłam. No, chociaż prawie dobrze. No i co, w sumie to jednak dobrze. No i dobra, styknie. Trochę tu głośno od chłodni. No nic, powiem wam tak. 9:42 jazdy, 55 minut do końca czasu pracy. No powiem wam, że szefowa jak zobaczyła te dane jazdy dzisiaj, to bardzo, bardzo mnie pochwaliła. Naprawdę tak mnie pochwaliła, powiedziała Iwona, żeby to tak zawsze szło, to dojdziemy gdzieś. 750 km dzisiaj zrobiłam. 179, powiedzmy 180 litrów paliwa, średnie spalanie 24 litry, a mam łącznie ile ważę? 27 ton. To spalanie wydaje się być wysokie, jak na taką wagę, ale powiem wam, z czego ono wynika. Wynika ono głównie z tego, że pomijając tam Paryż i to całe takie, wiecie, całą dynamiczną jazdę, ale przede wszystkim mam nierówno załadowany ładunek, a spalanie zależy od wielu czynników, między innymi właśnie od rozmieszczenia ładunku. A ja tym razem mam wyjątkowo głupio rozłożony ładunek, bo solówkę mam praktycznie pustą, to znaczy ona nie jest pusta, tylko jest pełna, ale ma same leciutkie towary, dosłownie jak widzieliście. Palety po kilkadziesiąt kilogramów, jakieś takie rury, takie wielkie rury plastikowe do klimatyzacji, systemów klimatyzacyjnych, a natomiast przyczepę mam doładowaną ciężej, bo na przyczepie w zasadzie mam cały towar, całą wagę, więc na przyczepie mam coś aż 9 ton, więc generalnie powinno być odwrotnie, no ale wynika to też z kolejności rozładunków. Tak de facto, gdyby się uprzeć w moim przypadku, to no, mogłam niby to zrobić odwrotnie, pokombinować, bo ja się zawsze mogę rozszczepić, ale też nie było wiadomo, ile to dokładnie zajmie, bo te rury są też nieregularne, więc już nic nie kombinowaliśmy, to raz, a dwa, przede wszystkim ja nie miałam też już czasu pracy, ani jazdy, więc wyszło jak wyszło. No, więc generalnie to spalanie właśnie wzrosło przede wszystkim przez to, że solówka jest lekka, a przyczepę trzeba targać, chociaż przyczepa dalej jest generalnie no to lżejsza od solówki, bo wiadomo, że tu jest silnik, ciężarówka, cały układ pędny. No ale jeżeli chodzi o prowadzenie, no to nie odczułam jakiegoś tam dyskomfortu, więc systemy sobie wszystko pięknie wyrównują, aczkolwiek no wiadomo, że w przypadku jakiejś awaryjnej, no ten zestaw, ta przyczepa będzie zupełnie inaczej by się zachowała niż w przypadku, gdyby to było załadowane tak, że solówka doładowana, a przyczepa lżejsza. Co tu wiele mówić, no ja jakoś nie potrafię zacząć jeździć ekonomicznie. Dobra, idę kończyć post, bo jeszcze coś domyśliłam. Jak jesteście ciekawi, co tam takiego napisałam, to zapraszam na mojego Instagrama i Facebooka. To poszłabym teraz na stację, kupiłabym sobie jakąś francuską tartaletkę i kawę i bym się tak delektowała tym normalnie i cieszyła. Ale jestem w takim stanie umysłu, że raczej bym wzięła handlę i poszła ćwiczyć. I już wiecie co, właśnie wymyśliłam, jak się nauczyć stawać na rękach, bo chcę się nauczyć stawać na rękach i pomyślałam sobie, bo widziałam takie wideo, jak na początku ludzie stają, to w futrynie, nie? Między drzwiami, albo jak jest taka jakaś ciasna przestrzeń, więc na początku tam tak się, wiecie, opiera się o jedną ścianę i nogami się idzie po drugiej ścianie i człowiek wiadomo, że się chwieje pomiędzy ścianami, ale w ten sposób daje radę. I ja to mogę zrobić, wiecie gdzie? Między solówką a przyczepą. Tam będę stawiać